Pokój i dobro. Pozdrawiam z siłowni. Jest to dla mnie nowa sytuacja, ponieważ jak widać w życiu raczej nie korzystam z takiego miejsca. Podziwiam wszystkich, którzy na siłownię chodzą, aczkolwiek sam nie czuję się tu najlepiej. Tym bardziej, że w ogóle nie rozumiem natury tych sprzętów. Mało przed chwilą nie straciłem życia na takim czymś, gdzie się stawało i machało. Tam prawie skończyłem już nagrywanie tych filmików, których jeszcze wtedy nie zacząłem nawet. Witam Was w nowej serii na duchowej siłce. To jest fatalny pomysł w ogóle tych, którzy to wymyślili, żeby mnie obsadzić na siłowni, ponieważ ja w ogóle nie umiem się tu odnaleźć, nie wiem, co do czego służy i w ogóle unikam aktywności fizycznej, bo boję się kontuzji, więc żeby nie mieć kontuzji, co najwyżej mogę szybko spacerować. To jest mój maks aktywności fizycznej. Także nie wiem, proszę Państwa, co ja tu robię i o czym będę do Was mówił i czego Was będę nauczał. To jest tak ciężkie, że zaraz nie będę mógł mówić. W każdym razie, jest ten nowy rok, witamy w nowym roku, rozpoczęliśmy lata 20. To bardzo ciekawe, zawsze chciałem żyć w latach 20. i okazuje się, że mogę. I myślę, że to jest po prostu podstawowe doświadczenie bardzo wielu z nas i to normalne, że jakieś takie etapy typu koniec roku szkolnego, akademickiego, jakiś, nie wiem, koniec pracy, może dla kogoś koniec roku liturgicznego, a w tym wypadku mówimy już o końcu roku kalendarzowego, który już się skończył, zaczyna się nowy. No to jest czas właśnie podejmowania różnych postanowień, różnych wyzwań, stawiania sobie jakichś nowych celów. I tak jak właśnie dowiedziałem się, to też ciekawostka, że wiele osób zapisuje się wtedy na siłownię, kupujemy karnety, zaczynamy odchudzanie przed wakacjami i rzeźbienie sylwetki, a okazuje się, że już w lutym te siłownie są puste. Co mnie jakoś nie dziwi szczególnie. Ja choćby z tego powodu w ogóle nigdy się nie zapisałem na siłownię, żeby już po prostu od razu sobie odpuścić, a nie dopiero gdzieś w lutym. Ale nie polecam tego, być może komuś jednak się uda wytrwać. To strasznie śmieszne tematy. W każdym razie mówimy dzisiaj o postanowieniach, o tym, żeby rzeczywiście ten nowy rok jakoś spróbować spojrzeć na taki, zgodnie z tym hasłem, nowy rok, nowy ja, czy nowa ja. Bardziej moje życiowe doświadczenie podpowiada, że to jednak właśnie w tym lutym się okaże, że nowy rok, stary ja, stara ja, ale te postanowienia właśnie, jeżeli potraktujemy je tak w duchu Ewangelii, w duchu też tego, co głosi choćby święty Paweł, no to właśnie one mogą nam pomóc w tym, żeby jakoś sobie te tematy ogarnąć i przez podjęcie tych postanowień i podjęcie pewnego właśnie wysiłku. Ile to w ogóle waży, że to jest tak ciężko podnieść? 5 kilo. To połowa tyle, co butli z gazem. Nie wiem, skąd takie porównanie. To ostatnio chyba dźwigałem butlę z gazem. Wracając do tematu, te postanowienia mają nam pomóc w tym, żeby ten stary człowiek jednak, jak mówi święty Paweł, umarł. Brzmi to być może tak bardzo mocno, ale takich sformułowań używa. O co chodzi w tym? Żeby te postanowienia, które podejmujemy, pomogły nam po prostu się nawrócić. A więc nie wystarczy zapisać się na siłownię tylko, ale trzeba podjąć pewien duchowy wysiłek, wejść w duchowe zmaganie, wejść w kryzys, odczuć jakieś zakwasy. Ja podejrzewam, że po tym już ćwiczeniu, które właśnie wykonałem, będę mógł mieć już zakwas lewej ręki. Tam są jakieś mięśnie, ale nie wiem, jak się nazywają. Także te duchowe nasze wyczyny, duchowe wysiłki będą nas prowadzić do nawrócenia, do tego, żeby jakoś odnaleźć się na nowo w relacji z Bogiem i ten nowy rok potraktować może jako taką odskocznię do tego, żeby wejść w coś nowego, otworzyć oczy, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, podjąć wysiłek, który ma nas otworzyć na Boga i na drugiego człowieka. Także zapraszam Was na tą serię ćwiczeń, które będziemy wykonywać. Być może czegoś nowego się nauczycie, być może moje podpowiedzi zainspirują Was do czegoś nowego w życiu, nie tylko na siłce. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Pokój i dobro. Dobra, ja już się zmęczyłem samym siedzeniem. Będę kompromitował. Proszę, żebyś się nie denerwował na mnie, ale ja będę tylko udawał, że coś rozumiem z tego, co będę tu robił.